Dla każdego z nas elementy straszące w grach będą inne. Dla jednych są to jumpscary, dla innych sugestywny klimat lub jakieś zdarzenie bądź postać. Zebrałem 10 najstraszniejszych momentów w grach, według mnie. Zapraszam. Thief Deadly Shadow. Każda część Thiefa miała jeden poziom ukierunkowany na straszenie gracza. Któż nie pamięta powrotu do nawiedzonej katedry czy przedziwnej posiadłości Konstantina. Jak dla mnie najstraszniejszy był poziom Robbing the Cradle w Thief Deadly Shadow. Gareth odwiedza nawiedzony sierociniec, który był zarazem szpitalem dla psychicznie chorych. Bohaterowi towarzyszą przedziwne głosy, duchy oraz kukły, które są byłymi pacjentami szpitala. Budynek sam w sobie posiada własną pamięć i wolę. Szpitala Shalebridge Cradle nie możesz opuścić z własnej woli. Możesz jedynie w nim umrzeć. Condemned Criminal Origins. Pierwsza część Condemned od Segi była grą nietuzinkową, a przy okazji niezwykle straszną. Nazwana przez niektórych symulatorem walk z menelami, stawiała głównie na walkę wręcz niż z użyciem broni palnej. Jako Ethan Thomas ścigamy seryjnego mordercę zwanego X. Przeszukujemy miejsca zbrodni i przemy dalej w coraz bardziej mroczne lokacje. W naszych poszukiwaniach zwiedzimy wiele ciemnych zaułków i opuszczonych miejsc, jednak jest jedna scena, która wyjątkowo zapada w pamięć. W czasie naszej podróży natrafimy na stojące manekiny, które wydają się nic nieznaczącymi rekwizytami. Jednak w momencie, kiedy się do nich odwrócimy plecami, zmieniają ułożenie, jakby chciały nas okrążyć, zbliżając się coraz bliżej i bliżej, a my w napięciu oczekujemy, jaki będzie finał tych zdarzeń. Fatal Frame Free. Fatal Frame posiada wiele strasznych momentów. Sam motyw opuszczonej posiadłości, w której naszą jedyną bronią przed duchami jest aparat fotograficzny, jest dość przerażająca. Jednak jednym z najbardziej strasznych momentów jest spotkanie z kobietą pod podłogą, która pojawia się nagle za plecami. Jest to wydarzenie niezwykle intensywne, początkowo nic nie zapowiada jej nadejścia. Lokację pod podłogą zwiedzamy w grze parę razy i po jakimś czasie zakładamy, że nic tam nie ma. I właśnie w tym momencie kobieta pod podłogą postanawia zaatakować. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Jedna z niewielu gier tak dokładnie oddająca prozę Lovecrafta. Choć grę silnie oparto na opowiadaniu Cienie nad Innsmouth, to jednak znalazły się w niej pewne różnice względem książkowego pierwowzoru. Jako prywatny detektyw Jack Waters przybywamy do miasteczka Innsmouth w celu odnalezienia niejakiego Briana Burnhama. Miasteczko wydaje się odcięte od świata, mieszkańcy są nieprzyjaźni i nieufni. Jednak prawdziwy horror zaczyna się, gdy bohater postanawia przenocować w hotelu. W nocy pojawiają się mieszkańcy z zamiarem pozbycia się niewygodnego gościa. W panice uciekamy przez kolejne pokoje, ryglując za sobą drzwi, blokując je szafami, próbując uciec z tej beznadziejnej sytuacji. Sekwencja jest niezwykle dynamiczna i zarazem niezwykle przerażająca. Silent Hill 4 – The Room. Seria Silent Hill straszy nas od wielu lat. W każdej części serii można znaleźć przerażające elementy. Dla mnie najbardziej straszny jest tytułowy pokój w czwartej odsłonie. Początkowo jest to miejsce, z którego przenosimy się do różnych części miasteczka Silent Hill, by później zawsze do niego powrócić. Pokój jest zapieczętowany grubymi łańcuchami i nie można go opuścić w normalny sposób. Jest to też miejsce, gdzie energia bohatera odnawia się, a my możemy spokojnie zapisać stan gry. Bardzo szybko staje się nam miejscem bezpiecznym i w pewien sposób przyjaznym. Jednak wraz z postępami w grze pokój się zmienia. Pojawiają się dziwne anomalie, postacie wychodzą ze ścian, energia przestaje się odnawiać, a my staramy się unikać go za wszelką cenę, wybierając powrót do miasteczka Silent Hill jako mniejsze zło. Ta niezwykła metamorfoza jest niezwykle przerażająca, gdy nagle okazuje się, że nie ma bezpiecznego miejsca, a my wraz z bohaterem stajemy się coraz bardziej zaszczuci. Alone in the Dark. Seria Alone in the Dark to pradziad wszelkich survival horrorów. W pierwszej części rozpoczynając grę możemy wybrać Edwarda Kernbiego albo Emily Hartwood, którzy przybywają do tajemniczej rezydencji Derketo, aby odnaleźć tajemnicze pianino należące do zmarłego śmiercią samobójczą Jeremiego Hartwooda. Niezależnie od wyboru, każda z postaci rusza na strych w celu poszukiwania przedmiotu. I tutaj zaczyna się horror.
Nagle przez okno wskakuje z hukiem tłuczonego szkła ptakopodobne straszydło, a z podziemi pojawia się zombie. Szybko w panice staramy się walczyć z zagrożeniem, ale zazwyczaj jest to skazane na porażkę i giniemy zaraz na samym początku gry. Autorzy sprytnie umiejscowili dość trudną sekwencję na samym początku, gdy czujemy się jeszcze niejako bezpieczni przed czyhającymi zagrożeniami. Stalker Shadow of Chernobyl. Ta gra luźno oparta na powieści braci Strugackich zabiera nas do zony wokół elektrowni Czarnobyl. Jako tytułowy Stalker naszym celem jest dotarcie do samego reaktora, gdzie znajduje się najpotężniejszy artefakt, który spełnia wszystkie życzenia. Po wejściu do sarkofagu bohater zaczyna słyszeć dziwne głosy, które zachęcają go, aby szedł dalej. Nie ma tutaj wrogów, panuje absolutna cisza, w której jedynymi dźwiękami są nasze kroki, terkoczący licznik Geigera oraz ten głęboki głos. Sama podróż jest dość przerażająca. Nie wiemy czego się spodziewać, nie wiemy co jest na końcu naszej podróży. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly. Druga część serii Fatal Frame jest uznawana za najlepszą. Oto dwie siostry Mayu i Mio, które przemierzają opuszczoną japońską wioskę pełną duchów i upiorów. Ponownie ich jedyną bronią jest aparat fotograficzny Camera Obscura, który pozwala likwidować wszelkie zjawy. Jednak dla mnie najbardziej straszne było zakończenie. Tytułowy karmazynowy motyl, który towarzyszy bohaterkom od samego początku i pojawia się w różnych momentach. Dopiero na samym końcu uzyskujemy informację, czym jest karmazynowy motyl i jakie on miał znaczenie dla obu sióstr. Prawda, którą poznajemy, jest nie tylko wyjątkowo zaskakująca, ale zarazem i przerażająca. Condemned 2 Bloodshot. Druga część Condemned o podtytule Bloodshot nie była już tak dobra jak część pierwsza. Sugestywny klimat trochę siadł, choć gra pozostała symulatorem walk z menelami. Jedną z najbardziej pamiętnych sekwencji jest moment, kiedy odwiedzamy opuszczoną rezydencję Black Lake. Rezydencja jest pusta, choć odnajdujemy rozszarpane ciała rozrzucone po ziemi oraz plamy zakrzepłej krwi. Bardzo szybko okazuje się, że w posiadłości przebywa ogromny wygłodniały niedźwiedź, który rusza za nami w pościg przez kolejne pokoje. W panicznej ucieczce zamykamy drzwi, barykadujemy się szafami, jednak niedźwiedź nie daje za wygraną, starając się za wszelką cenę dopaść swoją ofiarę. Quake 4. Quake to udana strzelanina, gdzie jako Space Marine pokonujemy obcą rasę cyborgów zwaną Strogg. Jednak w połowie gry nasz bohater zostaje pojmany przez obcych i położony na taśmie operacyjnej. Przez krótką chwilę myślimy, że jednak uda się nam oswobodzić lub nadejdzie ratunek w ostatniej chwili. Jednak tak się nie dzieje. Z perspektywy pierwszej osoby obserwujemy brutalną operację przeprowadzaną na żywca na naszym ciele. Operacja obejmuje wiercenie w klatce piersiowej, amputację nóg oraz wszczepienie cybernetycznych implantów. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że przed nami tym samym zabiegom jest poddawany inny nieszczęśnik, więc możemy zobaczyć, co nas czeka za parę chwil. Wyjątkowo mocna sekwencja.